Witam wszystkich. Niestety ze względu na epidemię nie można prowadzić lekcji w normalny sposób, ale może uda nam się wykorzystać internet. To jest jak gdyby test, czy to jest możliwe. Tak? I może od razu zacznijmy. Temat lekcji: zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, rozwiązywanie zadań. Na poprzednich zajęciach wyjaśniliśmy zjawisko fotoelektryczne i przy okazji wyprowadziliśmy dwa ważne wzory. Tu ten pierwszy wzór i drugi wzór. Zaraz szybciutko powiem, czym są literki w tym wzorze. Małe e, ładunek elementarny, m.in. ładunek elektronu również. UH, napięcie hamowania, to H to jest indeks, czyli to jest najmniejsza wartość napięcia powstrzymującego nawet najszybsze wybite elektrony przed dotarciem do drugiej elektrody. H, stała planka, F, częstotliwość promieniowania i W, praca wejścia. Ten wzór drugi jest po prawej stronie identyczny, a po lewej mamy energię kinetyczną tych najszybszych wybitych elektronów. Jeszcze potrzebujemy związek między pracą wyjścia a częstotliwością graniczną. Z tego wzoru będziemy obliczali częstotliwość graniczną właśnie w zadaniach, ale to później. No ale zanim zaczniemy te zadania rozwiązywać, to potrzebujemy wiedzy o właśnie wzoru, który łączy nam prędkość fali sinusoidalnej, długość fali i częstotliwość. Dlaczego? Ponieważ w zadaniach rzadko podaje się częstotliwość fali, a najczęściej podaje się długość fali. Czyli w tym wzorze zamiast F powinna być jakaś kombinacja innych wielkości fizycznych, tam razem z długością fali właśnie. Czym jest długość fali? No to właśnie teraz wyjaśnimy sobie. Więc punkt drugi, związek między prędkością fali sinusoidalnej, długością fali i częstotliwością. Tu mam zrobiłem rysunek, wykonałem rysunek. To jest jak gdyby zdjęcie zrobione fali sinusoidalnej. Czyli jakbyśmy zatrzymali ją w czasie, otrzymamy kształt właśnie takiej sinusoidy. I teraz to odchylenie od tego położenia równowagi to jest amplituda, no właśnie, a tu symbolem lambda, o tym później będzie, oznaczamy długość fali, ale zaraz wyjaśnimy, co to jest. Więc gdy ta fala przemieszcza się w prawą stronę, to jest prędkość fali, to znaczy, że ten kształt przemieszcza się w prawą stronę, ale to nie znaczy, że cząsteczki ośrodka materialnego poruszają się w prawą stronę. To jest fala poprzeczna, czyli gdybyśmy się skupili na zachowaniu pojedynczego punktu, na przykład tego, to on by się poruszał do góry, do dołu, do góry, do dołu, tak cyklicznie. Tak dokładnie mówiąc, to jest ruch harmoniczny, ale wy na razie nie bardzo wiecie, co to jest ruch harmoniczny, więc wystarczy Wam, że takim cyklicznym ruchem się porusza do góry, do dołu, między tymi skrajnymi położeniami ten punkt. Czyli to jest fala poprzeczna, ponieważ kierunek ruchu cząsteczek ośrodka jest prostopadły do kierunku ruchu fali. No i teraz ten punkt porusza się w danym momencie do góry. Dlaczego? Bo zbliża się do niego grzbiet fali, czyli to ten punkt będzie niedługo tym grzbietem fali, czyli on się porusza do góry. I szukamy teraz drugiego punktu, najbliższego punktu do tego punktu, który zachowuje się identycznie, czyli jest wychylony w tę stronę o tyle samo i porusza się w tym samym kierunku. Więc podejrzenie pada na wszystkie punkty, które są na tej wysokości, na tej linii. Tak? No to sprawdźmy, czy to jest ten punkt. No ten punkt ma wychylenie też takie samo, w tą samą stronę, ale on się porusza do dołu. Dlaczego? Bo do niego zbliża się dolina fali, czyli to ten punkt niedługo będzie tą doliną, będzie tu właśnie. Czy porusza się do dołu, czyli ten punkt nie zachowuje się dokładnie tak samo jak ten punkt. No więc oczywiście tym punktem, który zachowuje się identycznie, jest ten następny punkt, porusza się do góry, bo zbliża się do niego grzbiet fali. I właśnie, i odległość między tymi najbliższymi punktami
znajdującymi się, znaczy zachowującymi się identycznie, albo jak powiem tak, nie wiem, mądrzy, nie wiem czy to mądrzej, ale tak po fizycznemu, to jeżeli między punktami, najbliższymi punktami o jednakowej fazie drgań, faza drgań, nazywamy długością fali, czyli oznaczamy ją symbolem lambda, to jest ta literka lambda, długość fali inaczej, to jest odległość między najbliższymi punktami znajdującymi się w jednakowej fazie drgań. No właśnie, w czasie jednego okresu drgań źródła, to jest okres oznaczamy literką duże T, fala przebywa właśnie drogą równą długości fali lambda. No i teraz spróbujemy znaleźć ten związek między prędkością fali, długością fali i częstotliwością. No prędkość w ruchu jednostajnym to jest droga przez czas. Jeżeli za czas wybierzemy szczególny czas zwany właśnie okresem, to w tym czasie fala przebywa drogę równą długości fali, czy lambda, ale podzielić przez t to jest to samo co pomnożyć przez odwrotność t, a odwrotność okresu to jest nic innego, tylko częstotliwość. No i czy łączymy początek z końcem, prędkość fali to jest długość fali razy częstotliwość. No dla światła w próżni prędkość to jest, oznaczamy literką małe c i to jest w przybliżeniu 3 razy 10 do 8 metra na sekundę, czyli 300 milionów metrów na sekundę. Troszeczkę minimalnie mniej, ale akurat to przybliżenie nam wystarczy. Czyli stawiamy zamiast v c i z tego obliczamy f. Czyli częstotliwość, to jest prędkość światła przez długość fali. Wtedy w ten nasz pierwszy wzór, tam było h razy f, to zamiast f pojawiło się c przez lambda i tu w formie ułamka zapisałem od razu jednego. I w drugi wzór podobnie, tam było też h razy f, to pomnożyłem zamiast f, to jest c razy lambda, też w formie ułamka. I te dwa wzory nas właśnie interesują. O, tak, no to teraz idziemy dalej. Do zadań potrzebujemy wartości stałych. Więc wypiszmy sobie wszystkie stałe, które potrzebujemy. Wartości stałych fizycznych. Więc tak, stała planka w dżulach razy sekundę. Tu ważna jest ta jednostka, od tego zależy pracę, w jakich jednostkach wstawiamy do wzoru na częstotliwość graniczną. To zresztą później się okaże. Ładunek elementarny, ładunek elektronu lub protonu. 1602 razy 10 do minus 19 kulomba, ale w zadaniach przyjmiemy uproszczoną wartość 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba. Potem zamiana elektronowolta na joule. Tu też można by napisać 1602, ale uprościmy sobie zadanie też i będziemy tą przybliżoną wartość 1,6 używali. I zamiana joula na elektronowolta. Czasami będziemy w tę stronę zamieniać. To jest 0,624 razy 10 do 19 elektronowolta. I jeszcze prędkość światła, o której już mówiliśmy, 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. I masa elektronu m 9,11 razy 10 do minus 31 kg. No i zadanie pierwsze. Oblicz pracę wyjścia i częstotliwość graniczną, jeżeli długość fali to jest 243 nanometrów, a napięcie hamowania 1,36 V. No właśnie, wypisujemy dane. Długość fali 243 nanometry. No właśnie, nano to jest 10 do minus 9, 1 miliardowa. Zapisujemy, ale ja już wiem, że jak byśmy wstawili tą wartość do naszych równań przekształconych już, to byśmy mieli problem, że dwa odejmowane od siebie wyrażenia miałyby też tą dziesiątkę z innym wykładnikiem i tam trzeba byłoby przesuwać przecinek, więc ja już wiem, że jak przesuniemy przecinek do 2,43, wtedy to będzie 10 do minus 7 metra, to wtedy te dwa odejmowane wyrażenia będą miały ten sam wykładnik, będzie dość łatwo to odjąć. Ale gdybyśmy tego nie zrobili tu, to byśmy musieli zrobić w trakcie obliczeń, co by tam raczej utrudniało życie. No i szukamy pracy wyjścia, ale najpierw ta praca wyjścia nam wyjdzie w dżulach, a później zamienimy tą pracę wyjścia na elektronowolty i wykażemy, dlaczego warto używać takiej jednostki, opisując wielkości w mikroświecie. Będzie to dla nas bardziej korzystne, ale to wyjdzie w trakcie obliczeń. No i jeszcze obliczamy częstotliwość graniczną. No to przede wszystkim ten pierwszy wzór przekształcamy, żeby pracę wyjść. No ten pierwszy wzór jeszcze raz pokażę go. O, pierwszy wzór, czyli ten.
to W przechodzi na lewą stronę z znakiem plus i ten wyraz E razy UH z minusem na drugą stronę, tak? I teraz pokazuję, jak to jest. Czyli zamieniły się miejscami. Tu było W, a to E razy UH było z drugiej strony, teraz się zamieniły miejscami. No i teraz mamy wszystkie wielkości w danych i w stałych, więc pierwsza rzecz to jest wstawienie do wzoru. Stała planka, prędkość światła, długość fali z tym przesuniętym przecinkiem, potem jest E, to jest ładunek elementarny, tu jest ten z uproszczoną wartością i 1 UH 1,36 równa się. Jak to się oblicza? Mnożymy najpierw te wrażenia przed dziesiątkami. 6,62 razy 3 i dzielimy przez 2,43, wychodzi nam 8,17 i teraz dodajemy wykładniki w liczniku i czy będzie minus 34 plus 8 i odejmujemy wykładnik z mianownika, czyli minus 7, czyli plus 7, wychodzi z tego minus 19. I podobnie jest jednostka, sekunda skraca się z sekundą, metr z metrem zostaje joule, a teraz tu mnożymy 1,6 razy 1,36, to jest 2,18, no i 10 do minus 19 zostaje, a coulomb per volt zresztą musi być też joule, bo inaczej nie dałoby się odejmować tych wyrażeń, musi być ta sama jednostka, czyli też to jest joule, tak? I teraz co? Można by wyłączyć to 10 do minus 19 z tych dwóch wyrażeń za nawias. Mielibyśmy w nawiasie 8,17 minus 2,18, to jest 5,59, no i razy to 10 do minus 19. To zostaje, nie redukuje się. Ale widzimy, że to 10 do minus 19 to jest 0, przecinek i na 19 miejscu po przecinku jest jak gdyby 1, więc bardzo mała liczba. Więc zamieńmy teraz te joule na elektronowolty. Jak to się robi? Liczba zostaje, więc to 59 razy 10 do minus 19 i teraz tam, gdzie był joule, pojawia się też joule, to jest tylko wyrażony w elektronowoltach. To 0,624 razy 10 do minus 19 elektronowolta to jest joule po prostu, tak? I teraz mnożymy 5,59 razy 0,624, to jest 3,74, 10 do minus 19 i 10 do 19 dodajemy wykładniki, czyli to jest 10 do zerowej, a to jest inaczej 1 i znika nam ta dziesiątka. No i elektronowolt zostaje. Już mamy wynik. Więc czy warto było zamienić na elektronowolty? Chyba tak, bo wyraża się wynik bardzo małą liczbą, nawet nie ma tych wykładników żadnych, także to jest jednostka lepiej dostosowana do mikroświata, tak? Teraz jeszcze obliczamy częstotliwość graniczną, to jest W przez H, no ale mamy tu problem, bo to W mamy raz, pracę wyjścia mamy raz w dżulach obliczoną, potem w elektronowoltach i który wynik wstawić. Ponieważ stałą plankę podałem w jednostkach w dżulach razy sekundę, to wygodniej nam to oczywiście pracę wyjścia w dżulach wyrazić, bo dżule się nam skrócą, zostanie 1 przez sekundę, czyli herc. No i wstawiliśmy, dzielimy te liczby, zostaje 0,90. Mimo że wychodzi w kalkulatorze 0,9, to piszemy, to jest tam 0 za dziewiątką, to piszemy to 0, bo w ten sposób podajemy dokładność, z jaką ten wynik jest podany. Także to 0 jest to znaczące. No i teraz wykładnik minus 19 minus 34, bo odejmujemy wykładniki, czyli będzie minus 19 plus 34 inaczej, to jest 10 do 15, a 1 przez sekundę to jest herc. No i zadanie pierwsze jest już zrobione, nic więcej nie trzeba. I zadanie teraz drugie, tak? Jeszcze chwilę tu pokażę, nie wiem czy wszystko to było widoczne, więc jeszcze raz pokażę ze stałe. O. Treść zadania też pomoże, nie wiem czy było dokładnie pokazane. Wzory. Tak, pierwsze już mamy zrobione. No to zadanie drugie. Patrzymy. O, treść drugiego zadania. Oblicz prędkość najszybszych wybitych elektronów oraz częstotliwość graniczną, jeżeli długość fali to jest 215 nanometrów, praca wyjścia 2,43 elektronowolta. No i piszemy dane. Długość fali, też zamieniamy nano na 10 do minus 9, przesuwamy przecinek tak jak wcześniej, do 10 do minus 7 mamy
Praca wyjścia jest to 2,43 elektronowolta, ale właśnie ponieważ to HC przez lambda będzie, od tego będziemy pracę wyjścia odejmowali, a z HC przez lambda przy tych jednostkach, które tam mamy, wyjdzie nam joule, to musimy tą pracę wyjścia też mieć w joulach, więc zamieniamy elektronowolty na joule. Jak to się robi? Liczba zostaje i tam, gdzie był elektronowolt, pojawia się elektronowolt wyrażony w joulach. Czy to jest 1,6 razy 10 do minus 19 joule, to jest nic innego, tylko elektronowolt. Liczby mnożymy, 2,43 razy 1,6 to jest 3,89, no i zostaje 10 do minus 19 joule. Teraz ten wzór, ten drugi wzór, przekształcamy, obliczamy, bo szukamy teraz co? Prędkości maksymalnej i częstotliwości granicznej. No to przekształcamy teraz ten wzór. Musimy tą prędkość maksymalną obliczyć. No to mnożymy przez dwójkę, to tu znika dwójka, pojawia się przed nawiasem, w którym jest ta cała prawa strona. I dzielimy przez masę, czyli tu znika to m, pojawia się w mianowniku, no i pierwiastek z całości, bo tam mamy v kwadrat, tak? No cała reszta to jest wstawienie danych, no tu są wstawione dane, h, c, to jest h, to jest c, to jest lambda, to jest ta praca wyjścia, ale już w joulach wyrażona, tu masa elektronu. No i teraz co? Liczymy. 6,62 razy 3 dzielimy przez 2,15, potem odejmujemy dodajemy wykładniki w liczniku, odejmujemy wykładnik z mianownika, czyli minus 7 to jest plus 7. Tak jak mówiłem wcześniej, że ten wykładnik, który tu otrzymujemy, będzie identyczny jak ta praca wyjścia już wyrażona w joulach, znaczy jak wykładnik przy tej pracy wyjścia. Łatwo nam się wtedy oblicza, wystarczy to wyłączyć to 10 do minus 19 joule za nawias i odjąć 9,24 od 9,24 odjąć 3,89, to jest inaczej 5,35, jeszcze za dwójkę na początku, wymnażamy to, dzielimy przez 9,11, tu odejmujemy wykładniki, czyli minus 19 minus 34, czyli plus 31, przepraszam, minus 31, czyli plus 31, to jest 10 do 12, otrzymujemy tak. I już tu napisałem na końcu za pierwiastkiem metr na sekundę, ponieważ wszystkie jednostki tu są jednostkami z układu SI, więc musi wyjść jednostka prędkości też z układu SI, czyli metr na sekundę, ale zaraz wykażemy, że rzeczywiście tak jest. No i teraz jeszcze ta kwestia obliczeniowa. No pierwiastek z takiego wyrażenia to jest pierwiastek z 1,17, to jest 1,08 i pierwiastek z 10 do 12. No tu na szczęście ten wykładnik jest parzysty i wtedy to nie ma problemu, to jest 10 do 6, ale gdyby ten wykładnik był tu nieparzysty, to zamieniamy tą liczbę jako 10 razy 10 do parzystej tego wykładnika i osobno będzie pierwiastek z tej dziesiątki razy pierwiastek z 10 do parzystego wykładnika, tak? Ale tu na szczęście nie było tego problemu. No teraz jeszcze jednostki. Tu mamy pod pierwiastkiem joule i kilogram, więc to jest pierwiastek z joule na kilogram. Joule to jest jednostka energii, ale też jednostka pracy. Praca to jest siła razy przemieszczenie, to jest jednostka siły, czyli newton. Z jednostka przemieszczenia to jest metr przez kilogram. Newton to jest z drugiej zasady dynamiki, to jest jednostka masy, czyli kilogram, a z jednostka przyspieszenia metr na sekundę kwadrat, a jeszcze ten metr. Kilogramy się skracają, tu będzie metr z metrem się nie skróci, będzie metr do kwadratu, pierwiastek z tego mamy metr na sekundę, tak jak powinno być. No jeszcze zostaje nam częstotliwość graniczna, to jest W przez H. No i teraz jaką wstawiamy tu pracę, w jakich jednostkach? Ponieważ H jest w joulach za sekundę, to oczywiście tą pracę w joulach. Joule się skracają, dzielimy te liczby, 0,59, odejmujemy wykładniki, minus 19, minus 34, czyli plus 34, to wychodzi nam 10 do 15 Hz. O, i już to mamy. No i jeszcze na koniec, żebyście za bardzo nie odpoczywali, już jesteście zmęczeni tym na pewno, to praca domowa i proszę to wykonać. Identyczne dwa zadania proszę zrobić z innymi danymi, więc tu zaraz pokażę. O, praca domowa. No i tu macie dane do pierwszego zadania, identyczne polecenia są, dane do drugiego zadania, tak samo proszę obliczyć. I wszystko musi być w zeszycie, zarówno notatka, wszystko co było na tych kartkach ma się znaleźć w zeszycie i ma być rozwiązane to zadanie. Znaczy te klasy, które już miały tą część, to rozwiązanie tych zadań w zeszycie na lekcji,
to wystarczy, że pracę domową rozwiążą. A te klasy, które nie miały zarówno przepisują do zeszytu, ale własnoręcznie, nie żadne kserowanie ma być, własnoręcznie całą treść z tych kartek i rozwiązują zadanie domowe. No, dziękuję bardzo wszystkim i zobaczymy, czy ta forma się sprawdzi, ale myślę, że to jest najlepszy sposób. No dalej jeszcze ocenimy to w przyszłości. Dziękuję i do usłyszenia.